Lekcja pod tytułem dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 i tak dalej, czyli przez liczbę, która zaczyna się od jedynki i później ma zera. Mnożyć już przez takie liczby umiemy. I pamiętasz, że mnożenie to było przesuwanie w prawo przecinka o tyle miejsc, ile było zer. A jak to jest dzielenie? Przyjrzyjmy się pierwszemu przykładowi. 4/10 podzielić na 10. Zapiszę to, podobnie jak tłumaczyłem to przy mnożeniu, w postaci ułamka zwykłego. 4/10, czyli 4/10 podzielić na 10. No i wykonam to dzielenie. 4/10, pamiętasz, dzielenie przez liczbę to jest mnożenie przez jej odwrotność, czyli razy 1/10. No to pomnóżmy. 4 razy 1 w liczniku mamy 4, 10 razy 10 w mianowniku mamy 100. 4/10 i zapiszmy to w postaci ułamka dziesiętnego. 400. O, mamy coś takiego. Popatrz. Cyfra ta sama, czwórka, tylko przecinek jest w innym miejscu. Co się stało z przecinkiem? Przecinek powędrował o jedno miejsce w lewo. W mnożeniu wędrował w prawo, a tutaj powędrował w lewo. O jedno miejsce przecinek powędrował, a zer, tu też było 1 0. Czyli zauważ, podobna zasada jak przy mnożeniu. Też wędruje o tyle miejsc, ile jest zer, tylko w innym kierunku. W lewo. Dlaczego w lewo? Bo zmniejszamy liczbę. Przecież dzielenie to jest zmniejszanie. Wędrówka przecinka w lewo oznacza zmniejszanie. Popatrzmy na następne przykłady, czy też tak będzie. 7/10 podzielić na 100, czyli 7/10 razy 1/100, czyli w liczniku mamy 7, 10 razy 100 to jest 1000, czyli 7 tysięcznych, a więc 0,007. I jak tu jest z szanownym przecinkiem, o ile miejsc powędrował? O 2. Pierwsze, drugie, tu się znalazł. Czyli przecinek powędrował o 2 miejsca, zera były 2. Jak na razie zasada się zgadza. Przecinek wędruje w lewo o tyle miejsc, ile jest zer. Popatrzmy w trzecim przypadku, czy też tak będzie. 5/10 podzielić na 1000 tym razem, czyli 5/10 razy 1/1000, czyli mamy w liczniku 5 razy 1, 5, w mianowniku, czyli pod kreską 10 razy 1000 to jest 10 000. O, malutka liczba, czyli mamy w postaci dziesiętnej, tak to zapiszemy, 0 i raz, 2, 3 i dopiero piątka. 5 dziesięciotysięcznych. Popatrzmy, o ile przecinek tutaj powędrował? O 3 pozycje. Raz, 2, 3. Czyli przecinek powędrował o 3 pozycje, zera były 3. Czyli już widzisz, jaka jest zasada, jeżeli mnożymy sobie jakąś dowolną liczbę, na przykład 12,18 przez liczbę, która zaczyna się od jedynki i ma ileś tam zer, na przykład 2 zera, wtedy przecinek dziesiętny wędruje w lewo, o tyle miejsc, ile jest zer w tej liczbie, którą mnożymy. Raz, 2 i tu wyląduje. Czyli tutaj byłby taki wynik przecinek i dopiero 1, 2, 1, 8. Amerykanie notabene tak zostawiają, tylko zamiast przecinka piszą kropkę i piszą tą liczbę w ten sposób. My w Europie piszemy jeszcze tutaj w takim wypadku 0. Jeśli trzeba, to 0 przed przecinkiem trzeba dopisać. No to teraz poćwiczmy sobie tą wiedzę, którą pochłonęliśmy. Oto szereg różnych przypadków, no i popatrzymy, jak to się będzie wszystko działo. Dzielimy przez 10, 1, 0, czyli przecinek się przesuwa o jedno miejsce w lewo. Tutaj ma być, czyli będzie przecinek, później ten zestaw cyfr, czyli 0, 0, 1, 5. No i jak mówiłem, to 0 trzeba przed przecinkiem dopisać. Dzielenie przez 100, czyli przesuwamy przecinek w lewo o 2 miejsca. O pierwsze, o drugie. Tu ma być. Pamiętasz, jak było pusto przy mnożeniu,
to dopisywaliśmy 0. Tutaj też. Tutaj będzie 0. Tylko oczywiście nie dopisujemy tego tutaj w działaniu, tylko dopiero po prawej stronie. Ja ci tylko pokazuję, co się dzieje. A więc będzie tak. Tu będzie miał być przecinek. Teraz 0, 0, 1, 2, 5. 0, 0, 1, 2, 5. No i przed przecinkiem 0. Dzielenie przez 1000, czyli przesunięcie o 3 pozycje. Pierwsza, druga, trzecia. Tu ma być przecinek. Czyli tutaj w te dwa wolne miejsca trzeba dopisać 0. Czyli mamy przecinek. Raz, dwa, 3 zera, 1, 2. Raz, 2, 3 zera, 1, 2. No i to 0 przedprzecinkowe, takie nazywam czasami. Następne dzielenie. O 1 pozycję przesuwamy, bo jest 1, 0. No to tu będzie przecineczek między 1 a 4, czyli 1, przecinek, 4, 8, 4. Następne dzielenie. O 2 pozycje w lewo przesuwamy przecinek, czyli raz, 2. Między 1 a 2, czyli 1, przecinek, 2, 8, 0, 4, 2. Resztę po prostu przepisuję. Kolejne dzielenie. Dzielimy przez 1000, czyli o 3 miejsca. Pierwsze, drugie, trzecie. Tu będzie przecinek, czyli trzeba to 0 dostawić. Czyli mamy przecinek i teraz ten zestaw cyfr. 0, 3, 3, 1, 8. I 0 przedprzecinkowe dopisujemy, żeby było elegancko. Dzielenie przez 10, czyli 1, 0. Przesuwamy przecinek. No dobra, a gdzie on jest, możesz sobie powiedzieć, bo zobacz, tu jest po prostu liczba naturalna, nie ma części ułamkowej. Ale pamiętaj, że zawsze taką liczbę naturalną możemy sobie wyobrażać w ten sposób, że za nią jest przecinek i na przykład 0, albo dowolna ilość zer. Więc ten przesuwanie przecinka startujemy od tego miejsca, jakby on tutaj był. O 1 miejsce, no to proszę bardzo, hop, tu ma się znaleźć, czyli będzie przecinek, 4 i 0 przedprzecinkowe. Dzielimy przez 1000, czyli o 3 pozycje. Tu znowu domyślny przecinek sobie stoi tutaj, ten, który sobie wyobrażamy w głowie i przesuwamy go. Raz, 2, 3. Czyli tu ma się znaleźć, a tu wolne miejsce wypełnia 0. Czyli przecinek 0, 1, 8. No i 0 przedprzecinkowe dopisujemy, jeśli jest taka potrzeba, a tu była. Poćwiczyliśmy sobie, a teraz popatrz, może się zdarzyć, na przykład taki zapis. 3,8 podzielić na 10 do drugiej. Czy pamiętasz ten zapis, co to jest tak u góry, taka cyferka? Oznacza potęgowanie. 10 do drugiej to znaczy, że mnożymy 10 razy 10. Potęgowanie zastępuje, przypominam ci, mnożenie tej samej liczby przez siebie. I ile tych liczb jest w tym mnożeniu, to zawsze wskazuje o ta cyferka. Jak tu jest 2, to znaczy, że 2 dziesiątki w mnożeniu. Jak na przykład w następnym przypadku będzie 3, to znaczy, że są 3 dziesiątki w mnożeniu. Jak tu jest 6, to znaczy, że jest 6 dziesiątek w tej zestawie, który się mnoży. No i popatrz, ja wymnożę, tu będziemy mieli po prostu 100, tutaj będzie 1000, a tutaj będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, milion. 2, 2 zera, 3, 3 zera, 6, 6 zer. To przy lekcji o potęgowaniu, notabene robiliśmy sobie takie rzeczy, ale tutaj wystarczy sobie przypomnieć, czym jest potęgowanie i albo od razu pamiętasz, jaki wychodzi wynik, albo sobie rozpisz. To żadna, że tak powiem, żaden wstyd rozpisać sobie to gdzieś na boku. Czyli tak naprawdę mamy tutaj 3,8 podzielić na 100. Tu mamy 12,06 podzielić na 1000. A tu mamy 48 podzielić aż na 1 000 000. No gimnazjalista, licealista na pewno, to już takie rzeczy powinni robić w pamięci. Ty możesz sobie w szkole podstawowej rozpisać to, co ja tutaj u dołu na brązowo napisałem, żeby się nie pomylić. Przypomnieć sobie, co to jest to potęgowanie, rozpisać, zobaczyć, jaka to jest liczba i wtedy wpisać w miejsce tego potęgowania, że 10 do drugiej to 100 i dopiero wykonać dzielenie. Jest i prostsza metoda, ale wydaje mi się, że ona jeszcze
byłaby zagmatwana i namieszałaby tutaj na poziomie szkoły podstawowej, nie będę o niej mówił i już. Tak to rób. Ważny jest efekt, żebyśmy tutaj dobrze policzyli. No to liczymy. 3,8 przez 100, czyli 2 zera, czyli musi się przecinek przesunąć oraz 2 miejsca. Być tu, czyli tu musi być 0. A więc mamy 0,3. Hop, hop, hop. Źle piszę, bo to jest tak. Najpierw przecinek, a dopiero później 0,38. 0,38. No i 0 przedprzecinkowe. Następny przykład. Dzielenie przez 1000, czyli 3 zera, więc 3 miejsca trzeba przesunąć. Raz, 2, 3. Tu będzie przecinek i 0 przed nim. Pamiętaj, ja to piszę, ty takich rzeczy nie piszesz, bo tak nie można w zeszycie. Ja tutaj o takie cyrki odstawiam z tymi hopsasa, po to, żeby ci tłumaczyć. Ty musisz to robić w głowie. Nie możesz takiego czegoś napisać w zeszycie. U ciebie w zeszycie dopiero po prawej stronie się pojawia przecinek i ten zestaw 0, 1, 2, 0, 6. O, to tak. Natomiast o te rzeczy nie. To sobie rób albo na kartce z boku, albo w głowie. No i dalej. 0 przedprzecinkowej, wynik gotów. Tu mamy 6 szanownych zer, więc o 6 pozycji przesuwamy przecinek. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Tu będzie dopiero przecinek, czyli tutaj będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6 zer. A więc mamy tak, przecinek i 1, 2, 3, 4, 5, 6 zer, 4, 8 i 0 przedprzecinkowe. Takie coś ładnego. Popatrzmy sobie jeszcze na rzecz następującą. Pamiętasz, jak uczyliśmy się o ułamkach zwykłych, to była taka lekcja, że ułamek to jest iloraz, czyli mówiąc po polsku dzielenie. Dzielenie. Czyli jak widzisz ułamek, to jest to samo co dzielenie. Licznik podzielić przez mianownik. Mówiłem ci tam zresztą, że kreska ułamkowa i znak dzielenia to dla matematyka to samo. No bo to jest w gruncie rzeczy to samo. Czyli 3/4 można zapisać jako 3 podzielić przez 4. A więc w takim razie 27 setnych to jest to samo, co 27 podzielić na 100. A więc, jak zobaczysz takie coś, to możesz spokojnie zapisać na przykład 125 dziesiątych jako po prostu 125 podzielić na 10 i wykonać dzielenie. 1 mamy 12,5. 328 setnych, 328 podzielić na 100. O ile miejsc przesuwamy? O 2, czyli mamy 3,28 setnych. 28 tysięcznych to jest 28 podzielić na 1000. To już nie tłumaczę dlaczego, bo tutaj poprzednio intensywnie tłumaczyliśmy sobie, więc to robię w pamięci, a ty możesz sprawdzić, czy ja dobrze ustawiłem te przecinki. 28 tysięcznych, czyli mamy 1, 2, 3, czyli będzie 0, 0,